Witajcie w 61. odcinku z serii Ski Jumping Q&A. Na wstępie zapraszam Was na mój drugi kanał Manager TV, gdzie znajdziecie filmy z gier o skokach i piłce nożnej. Link znajduje się w opisie. A teraz już nie przeciągając, przechodzimy do filmu. Pierwsze pytanie na dziś zadał Walik 2023. Co sądzisz o Jewchenie Marusiaku? Myślę, że jest to zawodnik dysponujący ogromnym potencjałem i powiem szczerze, że przed jego nagłym skokiem formy w zeszłym sezonie nie postrzegałem go jako dużego talentu. Zaskoczył mnie swoją dyspozycją i tym, że był w stanie ją utrzymać do końca sezonu. Ponadto widać, że jest on świetnym lotnikiem. Na 3 konkursy Pucharu Świata, w których zdobył punkty, 2 odbyły się na obiektach do lotów. Mam ogromną nadzieję, że dalej będzie się rozwijał i będzie prezentował solidny i coraz wyższy poziom w kolejnych latach. Zawsze miło jest zobaczyć zawodnika w dobrej dyspozycji, reprezentującego bardzo mały kraj na mapie skoków narciarskich, ale trzeba też pamiętać, że ukraińscy skoczkowie nie mają zbyt korzystnych warunków do rozwoju w tej dyscyplinie. Wiele ogromnych talentów ze słabszych krajów przepadało właśnie przez brak infrastruktury i odpowiedniego wsparcia, więc zrobienie kolejnych kroków w karierze Marusiaka z pewnością będzie dużym wyzwaniem, ale życzę mu jak najlepiej, bo z pewnością stać go na osiąganie bardzo dobrych wyników. Drugie pytanie zadał Piotr Lisek. Czy był kiedyś skoczek, który późno zaczął przygodę ze skokami, mając około 14 lat, a mimo to odniósł później sukces lub sukcesy? Oczywiście zdecydowana większość czołowych skoczków zaczynała swoją przygodę z tą dyscypliną w bardzo młodym wieku, np. 6, 7 czy 8 lat. Zdarza się jednak, że ktoś rozpocznie treningi zdecydowanie później, a i tak osiągnie w tej dyscyplinie niemałe sukcesy. Przykładem takiego zawodnika może być Anders Fanemel. Norweski skoczek rozpoczął treningi dopiero w wieku 13 lat, a mimo to był w stanie przez wiele lat regularnie występować w Pucharze Świata, zdobywając złote medale Mistrzostw Świata i Mistrzostw Świata w lotach razem z norweską drużyną. Wygrał również w swojej karierze 4 konkursy Pucharu Świata, a w latach 2015-2017 był rekordzistą świata w długości lotu. Kolejne pytanie zadał Pyzoń. Jak myślisz, kto kolejny zdobędzie wielkiego szlema? Myślę, że obecnie najbliżej tego osiągnięcia jest 2 zawodników. Są to Ryoyu Kobayashi i Halvor Egner Granerud. Japończykowi brakuje do tego osiągnięcia jedynie złotego medalu Mistrzostw Świata, jednak biorąc pod uwagę jego umiejętności i stosunkowo młody wiek, myślę, że będzie w stanie ten medal wywalczyć. Norwegowi brakuje natomiast zarówno złotego medalu Mistrzostw Świata, jak i złotego medalu olimpijskiego. Jednak jego potencjał również jest bardzo duży i jest on tylko o rok starszy od Ryoyu Kobayashiego, więc również ma na to osiągnięcie duże szanse. Do wymienionej trójki można dodać jeszcze Stefana Krafta, któremu do wielkiego szlema brakuje jedynie złota olimpijskiego. Jednak kolejna okazja na zdobycie tego medalu nadarzy się dopiero, gdy Austriak będzie miał już 32 lata i szczerze mówiąc wydaje mi się, że jego szanse na zdobycie tego trofeum są raczej niewielkie. Następne pytanie zadała Anna Zacira. Co się dzieje z reprezentacją Francji? To pytanie zostało z pewnością zadane ze względu na brak jakiegokolwiek Francuza podczas zawodów najwyższej rangi w zeszłym sezonie. Francuski Związek Narciarski podjął decyzję, aby cały sezon spędzić w Pucharze Kontynentalnym w przypadku braku wystarczająco dobrych wyników sportowych w celu zredukowania kosztów. W połączeniu z dość słabą formą skoczków z tego kraju nie było większych szans na pojawianie się ich w Pucharze Świata. Miejmy nadzieję, że w tym sezonie zobaczymy już francuskich skoczków w najważniejszych konkursach. Jakub Rzeżuła zadał kolejne pytanie. Zastanawiam się nad kwestią skoczni w Innsbrucku. Czy nie uważasz, że tej skoczni bardzo potrzebne jest sztuczne oświetlenie, a może słyszałeś coś, że ma się pojawić? Szczerze mówiąc, dziwię się, że wciąż go nie ma. Na skoczni rozgrywany jest konkurs prestiżowego turnieju 4 skoczni, natomiast warto zauważyć, że konkursy odbywają się przeważnie w dni robocze, a ponieważ nie ma sztucznego oświetlenia, zawody są wtedy, kiedy większość ludzi jest w pracy. Oczywiście w pełni się zgadzam, że skocznia wchodząca w skład takiego turnieju, na której dodatkowo konkursy często odbywają się w środku tygodnia, powinna być wyposażona w sztuczne oświetlenie. Dzięki temu konkursy można by rozgrywać w bardziej dogodnych porach, co wpłynęłoby pozytywnie na liczbę kibiców przed telewizorami, jak i na samym obiekcie, ponieważ niestety w ostatnich latach bardzo często trybuny skoczni w Innsbrucku nie są zapełnione i myślę, że głównym powodem są właśnie niekorzystne godziny rozgrywania konkursów. Poza tym sztuczne oświetlenie pozwoliłoby przesunąć konkurs w razie silnego wiatru, co obecnie jest bardzo problematyczne. Oczywiście znajdą się głosy, które nie chcą, aby organizować te zawody przy sztucznym oświetleniu, ponieważ zawody w Innsbrucku przy dziennym świetle to już tradycja, a poza tym w kalendarzu Pucharu Świata jest takich zawodów coraz mniej.
Rozumiem tego typu opinie i poniekąd nawet się z nimi zgadzam, jednak uważam, że zdecydowanie więcej plusów niesie za sobą zamontowanie sztucznego oświetlenia. Wiele wskazuje jednak na to, że nie będziemy musieli na niedługo czekać, ponieważ zarządcy obiektu poinformowali już jakiś czas temu, że sztuczne oświetlenie zostanie zamontowane na skoczni w Innsbrucku najpóźniej w 2024 roku. Możliwe więc, że w obecnym sezonie po raz ostatni skocznia Bergisel nie będzie dysponowała możliwością zorganizowania zawodów wieczornych, a już od przyszłego sezonu będziemy oglądać zmagania na tym obiekcie o dużo dogodniejszych porach. Awadram zadał następne pytanie. Czy kadra fińska ma potencjał na zostanie silną reprezentacją? Mają bardzo uzdolnioną kadrę. Vilo Palosari, który wygrał ostatnie Mistrzostwa Świata Juniorów, Antti Aalto, niegdyś uchodzący za wielki talent, świetny lotnik Eetu Nousiainen i regularnie punktujący Niko Kytosaho. Uważam, że Finowie mają bardzo utalentowanych zawodników w swojej kadrze, jednak sam talent w dzisiejszych skokach nie wystarczy. Problemem w fińskich skokach od dawna jest brak wystarczającego finansowania i problemy w Krajowym Związku Narciarskim, a także częste zmiany na stanowisku trenerskim. Dopóki cały system fińskich skoków nie zacznie funkcjonować dobrze i sprawnie, bardzo ciężko będzie o sukcesy reprezentantów tego kraju. Nie ukrywam jednak, że przede wszystkim Vilo Palosari w moich oczach to naprawdę ogromny talent, który być może będzie w stanie dokonać pewnego przełamania w fińskiej kadrze. Myślę, że gdyby jakiemuś Finowi udało się w najbliższym czasie przedrzeć do światowej czołówki, a może nawet stanąć w jakimś konkursie na podium, to byłby to bardzo pozytywny impuls, który dodałby pewności siebie zawodnikom, a fińskiemu związkowi narciarskiemu dostarczyłby argumentów, aby inwestować w skoki i traktować je poważnie, ponieważ potencjał, który drzemie w tej kadrze, jest naprawdę duży. Kolejne pytanie zadał użytkownik Alenoexo. Jakie skocznie według Ciebie straciły klimat po przebudowie? Szczerze mówiąc, to ich lista mogłaby być całkiem długa, choć tak naprawdę każdy patrzy na to trochę inaczej, ponieważ są to subiektywne odczucia. Właściwie to każda skocznia po gruntownej przebudowie traci częściowo swój dawny klimat, ale oczywiście może to przybierać różną skalę. Jedną ze skoczni, która według mnie najbardziej straciła na klimacie po przebudowie, jest niestety Wielka Krokiew w Zakopanem. Przed przebudową klimat zawodów w tym miejscu był niesamowity. Osobiście uważam, że najlepszy w całym Pucharze Świata. Po przebudowie w kwestii wizualnej zmieniło się jednak bardzo wiele. Zupełnie inny najazd, inny profil skoczni, całkowicie inne oświetlenie obiektu, to wszystko wpłynęło na ogromną zmianę klimatu pod skocznią, przez co trudno poczuć tu dawną atmosferę, która miała w sobie coś absolutnie wyjątkowego. Chciałbym jednak zaznaczyć, że w dalszym ciągu uważam zawody w Zakopanem za jedne z najlepszych i najbardziej klimatycznych w Pucharze Świata, choć tak jak mówiłem, klimat ten mocno się zmienił po przebudowie i nie jest już tak wyjątkowy. Bardzo mocno po przebudowie zmienił się również klimat zawodów w Engelbergu, z czym pewnie większość z Was się zgodzi. Skocznia wygląda obecnie zupełnie inaczej niż przed przebudową, organizuje się tu zawody wieczorne zamiast dziennych jak dawniej, a kamera jest umiejscowiona zupełnie inaczej niż kiedyś, przy czym kiedyś była to jedna z najbardziej charakterystycznych kamer w całym Pucharze Świata. Nie każdemu odpowiadało to specyficzne ujęcie, ale zdecydowanie miało coś w sobie i od razu było kojarzone z Engelbergiem. Uważam również, że dużo mniej klimatyczne są obecnie zawody na mamuciej skoczni w Oberstdorfie. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiałem zawody na starej skoczni w Oberstdorfie HS213. Idealnie umiejscowiona kamera w połączeniu z profilem tego obiektu sprawiały, że loty w tym miejscu oglądało się wyjątkowo przyjemnie. Po przebudowie skocznia straciła cały swój niepowtarzalny klimat i obecnie zawody w tym miejscu są dla mnie czymś całkowicie zwyczajnym. Są jednak również obiekty, które zyskały na klimacie po przebudowie. Osobiście uważam, że skocznia w Vikersund po gruntownej przebudowie w 2011 roku stała się niesamowicie klimatyczna, co trwało aż do roku 2018, kiedy niestety, zdaniem wielu, FIS kompletnie zepsuł skocznię, wymagając od jej właścicieli zmniejszenia obiektu. Od roku 2018 zawody w tym miejscu bardzo straciły na klimacie, jednak przebudowa w 2011 roku dała temu obiektowi naprawdę wiele. Zwłaszcza konkursy z 2011, Mistrzostwa Świata w lotach z 2012, a także Puchary Świata z 2015 czy 2017 roku były jednymi z najlepszych konkursów lotów, jakie miałem przyjemność oglądać. Użytkownik burze.pl pyta: czy FIS planuje kiedyś zwiększyć maksymalną wysokość od progu do samego dołu ze skoku, wynoszącą teraz 135 metrów? Pozostajemy więc w temacie lotów narciarskich. Zasada, o której wspomniałeś, jest mocno problematyczna, ponieważ sprawia, że tak naprawdę wszystkie czynne mamucie skocznie są już zbudowane na swoich maksymalnych limitach i obecnie żaden z tych obiektów nie może zostać powiększony. Odpowiadając jednak na Twoje pytanie, FIS rzeczywiście planuje zwiększyć ten limit, aby umożliwić dalsze powiększanie największych obiektów na świecie.
Sandro Pertile zapowiedział w poprzednim sezonie, że wymiar ten zostanie powiększony najprawdopodobniej w ciągu 2 lub maksymalnie 3 lat. Istnieje duża szansa, że limit ten ze 135 metrów zostanie przesunięty na 140 lub 145. Warto zaznaczyć, że każde 5 metrów w tym wymiarze byłoby w stanie wydłużyć skoki nawet o jakieś 8-9 metrów. Jeżeli więc limit wzrósłby do 140, to już za jakieś 5 czy 6 lat moglibyśmy oglądać loty w granicach 260 metrów. Jeśli jednak limit podniesiono by o 10 metrów do 145, to za te 5 czy 6 lat moglibyśmy doczekać się lotów nawet pod granicę 270 metrów. Następne pytanie zadał Prawel. Czy był taki skoczek, który nie wygrał nigdy konkursu Pucharu Świata, a wygrał indywidualnie złoty medal na Mistrzostwach Świata lub Igrzyskach? Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, to było 3 takich skoczków. Pierwszym z nich był Tommy Ingebrigtsen, który został mistrzem świata na skoczni dużej w Thunder Bay w 1995 roku. W Pucharze Świata po raz pierwszy stanął na podium dopiero 4 lata później, jednak nigdy nie wygrał pojedynczego konkursu. Jego niezwykły przypadek omawiam nawet w jednym z moich filmów, który wyświetla się właśnie w karcie w prawym górnym rogu. Kolejnym tego typu skoczkiem był Rok Benković. Słoweniec, który wywalczył złoty medal w Oberstdorfie w roku 2005 na skoczni normalnej, jest jedynym skoczkiem w historii, który został mistrzem świata, nie stając nawet na podium pojedynczego konkursu Pucharu Świata. Najwyżej w swojej karierze uplasował się na miejscu 4. w norweskim Oslo. Ostatnim skoczkiem, który zdobył złoty medal mistrzowski nie wygrywając żadnego konkursu Pucharu Świata, był Rune Velta, który dokonał tego na skoczni normalnej w Falun w roku 2015. Velta 6-krotnie w swojej karierze stawał na podium poszczególnych konkursów, jednak nigdy na jego najwyższym stopniu. Jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie, to nie było w historii skoczka, który zdobyłby złoto bez wygrania choć jednego konkursu Pucharu Świata. Było jednak 2 skoczków, którzy zostali mistrzami olimpijskimi, choć w Pucharze Świata wygrali zaledwie po jednym konkursie w swojej karierze. Pierwszym był Finn Jouko Tormanen, który zdobył złoto w Lake Placid w 1980 roku i w tym samym sezonie zwyciężył swój jedyny konkurs Pucharu Świata rozegrany w szwedzkim Falun. Drugim takim skoczkiem był lepiej znany Lars Bysztel, który zdobył złoto w roku 2006 na skoczni normalnej w Pradze Lato. Jedyny wygrany przez Norwega konkurs Pucharu Świata miał miejsce w tym samym sezonie w Innsbrucku. No i ostatnie pytanie na dziś zadał Kacper Kowalczyk. Czy w Pucharze Kontynentalnym może odbyć się konkurs drużynowy? Być może nie wszyscy wiedzą, ale dawniej organizowano konkursy drużynowe w ramach Pucharu Kontynentalnego. Zrezygnowano z nich w sezonie 2002-2003, natomiast ostatni taki konkurs miał miejsce 16 lutego 2002 roku na skoczni normalnej w Planicy. Zwyciężyła wtedy reprezentacja Słowenii z m.in. Rokiem Benkoviciem w składzie, przed drugimi Niemcami i trzecią Finlandią. W kadrze Niemiec znalazł się wtedy chociażby dobrze znany Michael Neumayer, a w Finlandii Tami Kuru. Jednak to co najistotniejsze to fakt, że od obecnego sezonu 2023-2024 organizowanie konkursów drużynowych w Pucharze Kontynentalnym znowu jest możliwe, a dodatkowo oficjalnie prowadzona jest klasyfikacja drużynowa tego cyklu, co oznacza, że będzie za nią przyznawane trofeum oraz nagrody finansowe. Jednak jak często i czy w ogóle konkursy drużynowe będą się pojawiać w ramach Pucharu Kontynentalnego w najbliższym czasie, to na ten moment pytanie, na które niestety nie znamy odpowiedzi. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Zachęcam do zadawania pytań w komentarzach do kolejnych odcinków z tej serii. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. A na razie, do usłyszenia.